Jeśli każdy trening biegowy zamienia się dla Ciebie w walkę o życie, to myślę, że dobrze trafiłeś. W dzisiejszym materiale przedstawię 5 prostych porad, dzięki czemu Twoje bieganie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat i zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Jeśli na każdym treningu czujecie, że jest Wam niekomfortowo, no to oznacza to po prostu, że biegniecie każdy trening za szybkim tempem. I dlatego w pierwszym kroku chciałbym Wam poradzić, żebyście jednak to tempo zwolnili, zwłaszcza na tych weekendowych, długich wybieganiach. Wtedy to jest czas, żeby właśnie pobiegać sobie długo, ale spokojnie. Jak to sprawdzić właśnie, czy to tempo jest za szybkie, czy jest w porządku? No generalnie, jeśli biegnie się za szybkim tempem, no to nikt nie będzie raczej w stanie mówić tak swobodnie, jak ja w tej chwili. Wtedy to mówienie będzie wyglądać mniej więcej tak. No i to właśnie będzie oznaczać, że to tempo waszego biegania jest za szybkie. Dlatego przynajmniej na tym długim wybieganiu postarajcie się to tempo zwolnić, żeby było swobodniejsze. Dzięki temu będziecie budować swoją bazę aerobową. Dzięki temu wasze płuca, wasze serca będą się wzmacniać. No a to przełoży się bezpośrednio na komfort biegania. A ja tutaj musiałem sobie troszkę kałuż ominąć. Punkt drugi. Spróbujcie popracować nad kadencją swojego biegu. Kadencją, czyli mówiąc tak prosto, ilością kroków na minutę, jaką wykonujecie podczas biegania. Tak idealnie książkowo i w ogóle to ta kadencja powinna wynosić 180 kroków na minutę, czyli 90 kroków lewą, 90 prawą nogą, ale jeśli uda Wam się tak złapać w zakresie od 170 do 180 w takich widełkach, no to myślę, że nie będzie tragedii i że będzie to takie równie dobre i przyjemne bieganie. Ja szczerze mówiąc sam koło tych 170 się kręcę. A w czym Wam to pomoże? Po pierwsze, jak robicie te kroki takie za duże, to środek noga, jak ląduje, jest daleko od środka ciężkości ciała, przez co wasze stawy troszkę mocniej są uciążane, troszkę mocniej dostają. A takich rzeczy to lepiej unikać. Po drugie, jeśli ten krok też jest za duży, no to tak delikatnie, nieświadomie wyhamowujecie swoje bieganie. A jak można popracować nad tą kadencją, żeby była dobra? Po pierwsze, jeśli biegacie z muzyką, no to polecam sobie poszukać, czy to na Spotify, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek tam muzyki słuchacie, muzykę na kadencję 170 czy na 180. No wpiszecie sobie, jeśli dobrze kojarzę, 170 czy 180 BPM music i całe playlisty będą. A drugą opcją to jest po prostu ustawienie sobie takiej funkcji w zegarku, w Garminie. Na pewno to się chyba nazywa metronom i za pomocą tego ustawiacie sobie, jaką kadencję chcecie biegać i czy to muzyka, czy zegarek wybijają Wam
to kiedy macie stawiać kroki. Spróbujcie. Punkt trzeci, czyli wyprostujcie się i zrelaksujcie się. Wyobraźcie sobie, że do czubka głowy tutaj macie przyczepioną nitkę niewidoczną, która ciągnie was z góry. Dzięki temu będzie wam łatwiej wyprostować swoją pozycję, przez co też będzie wam się biegać swobodniej, no bo też klatka będzie otworzona i lepiej przez to będzie się oddychać. Po drugie, jeśli chodzi o ramiona, to też postarajcie się, żeby raczej nie były takie spięte, wiecie, taki trochę gargamel w gardzie, tylko raczej te ramiona luźniutko. Otrzepcie sobie ręce, jeśli potrzebujecie. A co do samej pracy rąk, no to warto, żeby te łokcie były zgięte w kącie około 90 stopni i pracowały na przemian przód, tył, ale to wiadomo, to już naturalnie wyjdzie. Jeśli skupicie się na tych trzech elementach postury, to na początek będzie naprawdę bardzo dobrze i będzie się już wam biegać troszkę lepiej. A jeśli dotarliście do tego etapu filmu, to zostawcie po sobie jakąś subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. To też będzie, to już w ogóle będzie najlepiej. Następny punkt. A jeśli zdarzy wam się, że przegniecie jednak to tempo na treningu, będzie już tak na maksa niekomfortowo, tętno na zegarku będzie już na czerwono, no to nie bójcie się przejść do marszu, uspokoić oddech, uspokoić tętno, wrócić bardziej do tych komfortowych ustawień ciała i wtedy biec dalej. Tak naprawdę możecie również na początku swojej przygody z bieganiem stosować takie właśnie marszobiegi, gdzie kawałek biegniecie, kawałek idziecie. Dzięki temu no wydłużycie sobie ten czas długich wybiegań, wydłużycie sobie ten czas, podczas którego będziecie mogli trenować, będziecie mogli biegać, a wraz z upływem kolejnych dni, tygodni, miesięcy, ten okres, w którym będziecie musieli się zatrzymać, żeby właśnie uspokoić oddech i tętno, będzie się skracał, a ten czas, gdzie biegniecie sobie swobodnie, jak ja w tej chwili, dokładnie teraz, będzie się wydłużał. No i zobaczcie sami, że to bieganie jednak jest przyjemne i może być tak, że ten trening jest radośniejszy i nie jest no, na zniszczenie. I ostatni punkt na dzisiaj, który sprawi, że podczas biegania będziecie mieli z górki, tak jak ja teraz na treningu. Nie wiem, czy to widać w kadrze, ale no generalnie biegnę z górki. A jest nim regularność treningów. Zamiast skupiać się na tym, żeby każdy wasz trening był szybki, żeby na nim pobijać właśnie jakieś swoje rekordy prędkości, czy na przykład pobijać jakieś swoje rekordy ilości kilometrów, które się pokona podczas danego treningu, no to skupcie się raczej na tym, żeby w tygodniu, w każdym tygodniu robić taką samą ilość treningów, a w takim długofalowym skutku przyniesie wam to na pewno więcej korzyści. Jeśli zaczynacie przygodę z bieganiem, no to w zupełności wystarczą wam 2-3 treningi w
tygodniu. Oczywiście zależnie od tego, jak macie czas i chęć. A jeśli jesteście troszkę bardziej zaawansowani, no to takie widełki 3-5 treningów w tygodniu powinny wystarczyć. Ja sam no już biegam trochę tych lat, a myślę, że maksymalnie w tygodniu robię 4 treningi, a najczęściej 3. A co wam da ta regularność? Otóż da wam to, że z czasem będziecie czuć się swobodniej, będziecie czuć się pewniej, no i radośniej podczas waszego biegania, a tym tempem czy odległością, jaką pokonujecie, zupełnie się nie przejmujcie. Z czasem przy odpowiedniej właśnie regularności przyjdzie to naturalnie, że to tempo będzie wam się zwiększać, że ta ilość kilometrów, którą będziecie w stanie pokonać, będzie wam się zwiększać. Dlatego uszy do góry. Każdy kiedyś zaczynał, każdy miał te początki i u każdego często to wyglądało no tak nie za kolorowo. Bywało trudno. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Jak chcecie zobaczyć jeszcze jakiś film, no to klasycznie macie go gdzieś tutaj na ekranie od YouTube'a. Jeszcze raz dzięki. Na razie. Cześć.